Witam serdecznie. Telefon komórkowy Xiaomi Redmi 5. Jak widać już po uruchomieniu, po zainstalowaniu aplikacji YouTube możemy sobie zobaczyć, jak ekran szybko działa, jaki jest płynny obraz. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Obraz jest naprawdę jasny, czysty, bez pasków na brzegach. A teraz zacznijmy od rozpakowania. Bardzo porządnie zapakowany telefon. Dostajemy gratis osłonkę z tyłu silikonową, oczywiście ładowarka, a sam telefon jest w aluminiowej obudowie z matowego właśnie metalu. No i uruchamiamy oczywiście troszeczkę w przyspieszeniu MIUI 9. Tutaj w tym aparacie mamy system Android 7.1 Nougat z nakładką MIUI 9, MUI 9. Widać, że wybieramy swoje regiony i tak dalej, i tak dalej. Ja opowiem o technicznych aspektach tego telefonu, czyli Xiaomi Redmi 5, telefon komórkowy Dual SIM na dwie karty nano. Możemy mieć jedną kartę nano i kartę pamięci dodatkowej, albo dwie karty nano. Procesor jest 8-rdzeniowy Snapdragon 450, a obudowa, jak już wspomniałem, z matowego aluminium. Szkło na całym wyświetlaczu również jest matowe, a wyświetlacz ma proporcję 18:9. Czyli na piksele 1440 pikseli na 720 pikseli. W tym czasie konfiguracja już nam się zakończyła i jak widzimy, wczytywane są jakieś dodatkowe rzeczy i telefon jest gotowy. Niecałe 2 minuty, aczkolwiek tu troszeczkę jest przyspieszony obraz, żeby to jednak nie zamęczyć oglądających. Moja wersja jest złota, ma 16 GB pamięci wewnętrznej, wyświetlacz jest, jak widać, jasny, czysty obraz, bez pasków na bokach. Aparat posiada czytnik linii papilarnych, czytnik zbliżeniowy, żyroskop i akcelerometr. Bateria to 3300 mAh. Po uruchomieniu oczywiście telefonu mamy aktualizację systemu Android. No i już. Aparat charakteryzuje się tym, że nie ma zbyt dużo wymuszających aplikacji, w związku z czym możemy sami go sobie tutaj skonfigurować i dostosować do własnych potrzeb. Ma modem 4G, Wi-Fi oczywiście i Bluetooth. Pamięć RAMu to 2 GB. Moim zdaniem, jeżeli nie mamy bardzo dużych, ciężkich aplikacji, to w zupełności wystarczy. Przekątna ekranu to 5,7 cali. Jest również moduł GPS. Aparat mamy z tyłu 12 megapikseli, a z przodu jest 5 megapikseli. Oczywiście też lampa błyskowa. I możemy tym aparatem kręcić filmy w rozdzielczości Full HD. To takie główne, podstawowe jego wartości techniczne. Kilka różnych filmików na YouTubie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jedyne co widać, to że z aparatu, który kręcił ten film, czyli z Huawei'a, z dodatkowym podświetleniem lampą, są refleksy. A to wszystko jest kręcone w bezcieniowym boksie. No i dosyć sprawnie działa. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych ekstra rzeczy. Aparat, jak widać, można dodawać miejsce wykonania, różne dodatki. No i tak, jeżeli ktoś włączył się do filmu w tym momencie, no to jest to telefon z pamięcią 2 GB RAMu, 16 GB pamięci wewnętrznej. Po zainstalowaniu wszystkich systemów operacyjnych zostaje około 10 GB na aplikację.
Wyświetlacz ma fabryczne szkło matowe. Tutaj widać, dużo jest tych filtrów na aparat i różnych dodatkowych ustawień. Przede wszystkim kadr, jakość, wykrywanie twarzy, rozpoznawanie. To wszystko trzeba sobie już indywidualnie poznać. Obudowa jest z aluminium. Tu mamy różne filtry, właśnie mono, czarno-biały i tak dalej do zdjęć. Mamy też funkcję timelapse, którą możemy sobie skonfigurować, jaki jest odstęp czasowy pomiędzy poszczególnymi klatkami. Bardzo fajna, przydatna funkcja do filmowania różnych zjawisk pogodowych, które dzieją się powoli, jak przelatujące chmury, albo na przykład tłum, który się gdzieś zbiera, lub na parkingu samochody. Aparat tylny 12 megapikseli, przedni 5 megapikseli. Jeszcze wejdźmy do ustawień, wyświetlacz. Zmienimy sobie tapetę na dostępne z defaultu od Xiaomi. Całkiem żywe, ładne kolory będzie miała właśnie ta tapeta. I może być jako ekran blokady, jako ekran główny, albo na obu. No i to są fabryczne tapety. Panel informacyjny. Bardzo przyjemny, bardzo ładny, bardzo fajny telefon. Elegancko wykonany. Lekki, 158 gramów. Android 7.1. Redmi 5. No i 8-rdzeniowy przede wszystkim procesor, dosyć sprawnie i szybko działający. Ciekawe, będzie się sprawował w dłuższym okresie czasu.